Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie, zgodnie z Waszymi postulatami sprzed kilku miesięcy, opowiem Wam o japońskich żołnierzach, którzy po kapitulacji Japonii we wrześniu 1945 roku nie złożyli broni i działali dalej w dżunglach Filipin, Indonezji i na wielu wyspach Pacyfiku. Każdy z nich napisał swoją własną, niesamowitą historię, która dzisiaj może być dla nas dobrym poradnikiem do przetrwania. To historie, w których trudno jest nawet uwierzyć, ale one się naprawdę wydarzyły. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. Nadchodził zmierzch 20 lutego 1974 roku. W deszczowym lesie na filipińskiej wyspie Lubang 24-letni japoński student Norio Suzuki pochylał się nad rozpalonym ogniskiem. Nie miał pojęcia o tym, że od jakiegoś czasu jest obserwowany. Tym, który go obserwował, był mężczyzna ubrany w resztki wojskowego munduru z karabinem w ręku. W chwili spotkania z Suzukim obserwujący go mężczyzna miał już za sobą 30 lat przebywania w ukryciu. Nazywał się Hiro Onoda i był porucznikiem wywiadu cesarskiej armii japońskiej i komandosem. Na Lubang przybył w 1944 roku, kilka miesięcy przed inwazją Amerykanów na wyspę. Ostatnim rozkazem, jaki wydał Onodzie jego przełożony, było wycofanie się w głąb wyspy i nękanie wroga do chwili ponownego powrotu japońskich sił. I Onoda robił to wraz ze swoimi 4 podkomendnymi. Gdy 2 września 1945 roku Japonia ostatecznie skapitulowała, Onoda dalej kontynuował swoje działania. Wprawdzie w jego ręce trafiła wówczas ulotka informująca o zakończeniu wojny i nawołująca do poddania się japońskich żołnierzy, ale nie miało to dla niego żadnego znaczenia. Onoda stworzył na wyspie całą sieć szałasów, w których on i jego żołnierze przechowywali żywność, broń i amunicję. I nieprzerwanie prowadził wojnę z wrogiem, nękając miejscowych Filipińczyków. Jego niewielki oddział uśmiercił co najmniej 30 z nich, a kolejnych 100 zranił. Oddział Onody palił również zabudowania mieszkańców wyspy i niszczył ich plony. W 1972 roku w czasie jednej z potyczek z siłami miejscowej policji zginął Kinshishi Kozuki, ostatni z podkomendnych Onody. O tej potyczce zrobiło się bardzo głośno. Media na całym świecie zaczęły pisać o niepodważalnym dowodzie działalności japońskich maruderów z czasów II wojny światowej, czego namacalnym dowodem było ciało zabitego Kinshishi Kozukiego, podkomendnego Onody. Tą właśnie informacją zainteresował się 24-letni Norio Suzuki, który był zapalonym globtroterem. Żądny przygód Suzuki postanowił więc wyruszyć na filipińską wyspę Lubang i poszukać ukrywającego się na niej Onody. Miał jedną przewagę nad tymi, którzy już wcześniej go poszukiwali. Był sam i nie miał przy sobie broni. Nie stwarzał więc takiego zagrożenia dla Onody, jak ci, co na niego wcześniej polowali. Gdy doszło do ich pierwszego spotkania, Suzuki zobaczył mężczyznę w pocerowanym mundurze z karabinem w ręku i samurajskim mieczem wiszącym u jego pasa. Zapytał więc,
czy pan jest porucznikiem Hiro Onoda? Na co mężczyzna odparł: tak, jestem Onoda. I wtedy Suzuki zwrócił się do niego słowami: wiem, że miał pan długi i ciężki czas, ale wojna się skończyła. Nie chce pan wrócić ze mną do Japonii? Onoda odparł stanowczo: nie wrócę. Dla mnie wojna się jeszcze nie skończyła. Suzuki nie zrezygnował jednak z powziętego celu. Po kilku tygodniach wrócił na wyspę Lubang, ale już z rozkazem dowódcy japońskiej armii, wzywającym Onodę do złożenia broni. I Onoda wykonał otrzymany rozkaz. Odbyło się to dokładnie 11 marca 1974 roku w stolicy Filipin, Manili, i miało uroczystą oprawę. Obecni przy tym reporterzy z całego świata uwiecznili na zdjęciach moment, w którym Onoda składa uroczyście swój samurajski miecz na ręce prezydenta Filipin Ferdinando Marcosa. Zanim jednak Onoda tego dokonał, przedstawił się wszystkim obecnym jako człowiek, który opowiada się zasadniczo za wolnością, a nie imperializmem i agresją na inne państwa. Nikt już nie pytał o przestępstwa, jakich dopuścił się Onoda wraz ze swoimi podkomendnymi już po zakończeniu wojny na wyspie. Wszyscy podziwiali go za niezłomność przez tyle lat. Gdy 2 września 1945 roku Japonia ostatecznie skapitulowała, poza jej granicami przebywało prawie 3,5 miliona japońskich żołnierzy, marynarzy i lotników. Ponad 1 milion z nich było na Filipinach, w Indonezji i różnych wyspach Pacyfiku. Trzeba było ich repatriować do kraju, co nie było takim prostym zadaniem. Dlatego trwało to prawie 3 lata. Ale pomimo tego losy wielu innych japońskich żołnierzy były nadal nieznane. Dotyczyło to między innymi prawie 720 000 marynarzy japońskiej imperialnej floty wojennej. W 1950 roku ich liczba zmalała do 561 000, ale i tak była to ogromna liczba. Tyle tylko, że wówczas przestano ich już poszukiwać, uznając za zmarłych. W następnych latach co jakiś czas pojawiały się informacje o grupach japońskich maruderów. Pod koniec 1950 roku w Nowej Gwinei ujawniła się grupa 8 japońskich żołnierzy, którzy zakomunikowali, że przeżyli tylko dlatego, że żywili się w dżungli myszami. W 1951 roku odnaleziono z kolei grupę 21 japońskich żołnierzy na wyspie Anatahan, położonej w archipelagu Marianów. Ich przetrwanie było możliwe dzięki temu, że rejon, w którym się na co dzień poruszali, był całkowicie niezamieszkany. Jeszcze więcej było przypadków pojedynczych, ukrywających się japońskich maruderów. Równie długo jak Onoda nie złożył broni sierżant Shoichi Yokoi. Przez 27 lat ukrywał się na wyspie Guam, obawiając się, że czeka go sąd wojskowy i rozstrzelanie za to, że w chwili klęski Japonii nie odebrał sobie życia i tym samym splamił mundur żołnierza cesarskiej armii. Yokoi również posiadał cechy charakteru, które pozwoliły mu tak długo przetrwać w niezwykle trudnym otoczeniu. Najbardziej tragiczną historią japońskiego marudera jest jednak historia Teruo Nakamury. Urodził się na Tajwanie, który był jedynie terytorium zależnym od Japonii. Nie był więc rdzennym Japończykiem, ale w czasie wojny, obawiając się o swój los, zmienił nazwisko na Nakamura i zgłosił się do japońskiego wojska. Po przeszkoleniu wysłano go na indonezyjską wyspę Morotai. Kilka miesięcy później wyspę zaatakowali Amerykanie i zaczęły się ciężkie walki z obecnymi tam Japończykami. Przewaga Amerykanów sprawiła, że Japończycy zostali szybko wyparci ze swoich pozycji obronnych.
Jednostka Nakamury dostała wówczas rozkaz rozproszenia się i przejścia do wojny partyzanckiej. Dowódca Nakamury w ostatnim rozkazie zakomunikował mu wprost: absolutnie zabraniam, abyś odebrał sobie życie. Może to potrwać 3, może 5 lat, ale wrócimy po ciebie. Do tego czasu masz walczyć. Pod żadnym pozorem nie wolno ci się dobrowolnie poddać. Gdy jego koledzy zginęli, Nakamura wycofał się w głąb wyspy i zamieszkał w skalnej rozpadlinie, usytuowanej w rejonie południowego łańcucha górskiego Morotai. Zorganizował tam nawet swój własny ogródek, w którym uprawiał owoce i warzywa. Dopiero po wielu latach przelatujące w tym rejonie samoloty indonezyjskiej armii zauważyły jego siedlisko. Ale nikt nie sądził, że to siedlisko należące do ukrywającego się japońskiego żołnierza. Dopiero po jakimś czasie indonezyjska armia postanowiła sprawdzić to miejsce. Ale wtedy wiedziała już, że może to być ukrywający się japoński żołnierz. Dotarcie do niego nie było jednak łatwe. 11 indonezyjskim komandosom zajęło to prawie 3 dni. 18 grudnia 1974 roku zaaranżowali oni niekonwencjonalne spotkanie z Nakamurą, aby uniknąć strzelaniny. Przebrali się w japońskie mundury z czasów II wojny światowej i nauczyli śpiewania japońskiego hymnu. Wzięli również ze sobą pornografię, zakładając, że ukrywający się przez tyle lat mężczyzna może być nią zainteresowany. Gdy w końcu naprzeciw nich pojawił się wychudzony i przerażony Nakamura, nie stawiał już żadnego oporu. Widząc żołnierzy w japońskich mundurach, był przekonany, że czeka go sąd wojenny i rozstrzelanie. Ale tak się nie stało. Został przetransportowany do szpitala w Dżakarcie. Opowiedział też o tym, jak przetrwał na wyspie przez tyle lat. Okazało się, że zaprzyjaźnił się z myśliwym z najbliżej położonej od miejsca jego kryjówki wioski Dehegili. Ten myśliwy co jakiś czas przynosił mu sól, cukier i inne cenne wiktuały. Ale ta pomoc nie mogła dziwić. Nakamura w czasie wojny uratował dziewczynę z tej wsi, którą jego koledzy chcieli zgwałcić i zabić. To właśnie z tego powodu mieszkańcy Dehegili postawili mu później pomnik jako dobremu Japończykowi. Ale gdy Nakamura opuścił szpital w Dżakarcie, pojawił się kolejny problem. Japonia nie chciała go repatriować, bo pochodził z Tajwanu. Ten ostatni z kolei również nie chciał go przyjąć, ponieważ traktował go jako zdrajcę, który w czasie wojny dołączył do japońskich sił okupacyjnych. Nikt wówczas nie wiedział, jak wyjść z tej patowej sytuacji. Ale wielu zwykłych Japończyków było przekonanych o tym, że Nakamura powinien zamieszkać w Japonii i otrzymać jakąś rekompensatę za tyle lat lojalności wobec niej. Powstało nawet stowarzyszenie na rzecz pomocy Teruo Nakamurze. Jego członkowie zbierali pieniądze, aby pomóc Nakamurze i lobbowali na rzecz przyjęcia ustawy, na podstawie której Tajwańczycy służący w czasie wojny w japońskiej armii otrzymają zadośćuczynienie od japońskiego rządu. I w 1987 roku japoński parlament taką ustawę rzeczywiście przyjął. Ostatecznie jednak Nakamura nie znalazł się w Japonii, tylko na Tajwanie. Gdy tam przybył w 1975 roku, dowiedział się, że ma syna, a jego żona wyszła za innego mężczyznę, ponieważ jego oficjalnie uznano za zmarłego. I wtedy stało się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Jego żona rozwiodła się z drugim mężem i wróciła do Nakamury. 4 lata później Nakamura zachorował jednak na raka płuc i zmarł.
Różne były losy ukrywających się japońskich żołnierzy, gdy wyszli z ukrycia i złożyli broń. Wielu z nich, żyjąc przez tyle lat w ukryciu, miało spore problemy z przystosowaniem się do nowego życia. Sierżant Shoichi Yokoi celowo zagłodził się na śmierć, aby nie być ciężarem dla swojej żony. Zmarł w 1997 roku. Wielu z nich, żyjąc przez tyle lat w tak ekstremalnych warunkach, nabawiło się różnych chorób, które później dały znać o sobie i bardzo często były przyczyną ich śmierci. Tak było w przypadku Nakamury. Żaden z japońskich żołnierzy maruderów nie mógł jednak cieszyć się szacunkiem w swoim kraju, tak jak tego oczekiwał. Japońskie społeczeństwo było już typowym społeczeństwem konsumpcyjnym, pokojowo nastawionym do innych narodów i krytycznie odnosiło się do przeszłości, zwłaszcza tej z czasów II wojny światowej. A to powodowało jeszcze większe rozgoryczenie powracających do kraju po tylu latach japońskich żołnierzy. Jedynie Hiro Onoda mógł mówić o życiowym sukcesie. Stał się bowiem narodowym celebrytą. Napisał książkę o 30 latach na indonezyjskiej wyspie i walce, jaką prowadził, która cieszyła się w Japonii ogromną popularnością. Założył też w Japonii pierwszą szkołę przetrwania, która zyskała znakomitą markę. Ale Onoda zawsze lubił, aby było o nim głośno i dobrze czuł się w świetle Jupiteru. Żył też najdłużej ze wszystkich japońskich żołnierzy maruderów. Zmarł w styczniu 2014 roku w wieku 91 lat. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Leńczewski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.